Witam serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj pokażę Wam krok po kroku, jak przygotować wyjątkową, ręcznie robioną laurkę, która idealnie sprawdzi się na Dzień Nauczyciela, Dzień Mamy, Babci czy Dziadka. W internecie można kupić takie laurki za kilkanaście złotych, ale po co wydawać pieniądze, skoro można zrobić coś jeszcze piękniejszego samodzielnie i to z materiałów, które prawdopodobnie każdy z Was ma już w domu. Pamiętajcie, że w filmie dostępne są napisy w kilku językach, możecie je włączyć. Dzięki temu każdy z Was, niezależnie od języka, będzie mógł dokładnie śledzić cały proces. Do przygotowania naszej laurki będziemy potrzebować cyrkiel, klej, nożyczki, ołówek, długopis lub mazak do wpisania życzeń, jednej dużej kolorowej kartki z bloku technicznego, ścinki kolorowego papieru, z których będziemy wycinać kwiatki w różnych kształtach i rozmiarach. Przyda się również dziurkacz. Będziemy wykorzystywać drobne kółeczka, które powstają przy dziurkowaniu. Możemy też użyć małych diamencików lub innych ozdób, które macie pod ręką. Te dodatkowe elementy są opcjonalne, ale pięknie urozmaicą naszą laurkę. Zaczynamy od przygotowania bazy laurki. Na dużej kartce z bloku technicznego przy dłuższym boku rysujemy cyrklem jak największe, idealne półkole. Następnie składamy kartkę na pół, aby równo podzielić narysowane półkole na dwie części. Teraz do tego dużego półkola dorysowujemy ołówkiem dwa mniejsze, tak aby całość przypominała kształtem głowę myszki Miki. Większe ucho rysujemy po prawej stronie, a mniejsze po lewej. Nie muszą być to kształty idealne, w razie potrzeby przytniemy je później. Wycinamy całość, to będzie podstawa naszej laurki. Teraz składamy wyciętą bazę naszej laurki w taki sposób, aby większe ucho znalazło się na dole, a mniejsze na górze. Najpierw składamy całość na pół, a następnie dodatkowo zaginamy boki półkola z lewej i prawej strony tak, aby zostało ono podzielone na 4 równe części. Jeżeli po złożeniu okaże się, że większe ucho jest zbyt duże, to nie przejmujcie się, możemy je lekko przyciąć, żeby całość wyglądała proporcjonalnie. Które wcześniej rysowaliśmy cyrklem, szkicujemy teraz małe pofalowane półkola wzdłuż krawędzi. Następnie wycinamy je. Będą to ozdobne brzegi naszego rożka, w którym będzie znajdował się bukiet kwiatów. Teraz przechodzimy do przygotowania kwiatów i liści. Zaczynamy od żółtego papieru. Kartkę najlepiej kilka razy złożyć, aby wycinając jeden kształt od razu uzyskać kilka identycznych kwiatków. Wycinamy najpierw duże żółte kwiaty, które będą bazą naszego bukietu.
Następnie powtarzamy ten sam proces z kolejnymi kolorami, np. czerwonymi, różowymi czy białymi, pamiętając, aby tworzyć kwiaty w różnych kształtach i rozmiarach. Jeśli podoba Wam się ten projekt, to zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Każdy subskrybent bardzo mnie motywuje do tworzenia kolejnych pomysłów i pomaga rozwijać ten kanał. Dziękujemy za każde wsparcie. Możemy wyciąć kwiatki przypominające tulipany, stokrotki czy niezapominajki. Im większa różnorodność, tym ciekawszy efekt. Ważna wskazówka. Jeśli papier jest błyszczący, rysujemy kształt kwiatu na matowej stronie, aby ołówek nie był później widoczny. Kiedy mamy już gotowe kwiatki, przechodzimy do liści. Z zielonego papieru wycinamy różne kształty, pojedyncze listki lub całe gałązki. Rozpoczynamy przyklejać kwiaty. Zaczynamy od dużych żółtych, które będą podstawą bukietu. Przyklejamy je na największym uchu naszej laurki. Łączymy różne kolory, dbając o to, aby dwa takie same kwiaty nie znalazły się obok siebie. Pomiędzy kwiaty dodajemy listki, aż całe duże ucho będzie oblepione kwiatami. Kwiaty mogą delikatnie wystawać poza krawędź, tak żeby ucho było całkowicie niewidoczne. Teraz składamy laurkę i sprawdzamy, czy mniejsze ucho nie zasłania zbyt dużej części bukietu. Jeśli tak, delikatnie je przycinamy. Następnie przyklejamy kwiaty na mniejszym uchu w podobny sposób jak wcześniej, dbając o to, aby dobrze komponowały się z kwiatami z dużego ucha. Rozkładamy laurkę i przyklejamy kwiaty również od wewnętrznej strony małego ucha, tak aby laurka wyglądała estetycznie również po otwarciu. Układamy je tak, by pasowały do kwiatów z zewnętrznej strony i poza nie wystawały. Kiedy kwiaty są już przyklejone, dekorujemy ich środki. Ja używam małych diamencików, przyklejam je na środku każdego kwiatuszka, zarówno na zewnętrznej, jak i wewnętrznej stronie laurki. Jeśli nie macie diamencików, możecie użyć innych ozdób albo wyciąć małe kółeczka z papieru i przykleić je w środku kwiatów.
Teraz ozdabiam nasz rożek. Używam kółeczek powstałych z dziurkacza, przyklejam je na brzegach małych pofalowanych półkuli zarówno na zewnętrznej, jak i wewnętrznej stronie laurki. Jeśli nie macie dziurkacza, nie ma problemu. Możecie wyciąć podobne elementy ręcznie albo ozdobić ten fragment w dowolny inny sposób. Gdy wszystkie elementy są już na swoim miejscu, otwieramy laurkę i na środku rożka wpisujemy życzenia. Mogą być to życzenia dla nauczyciela, mamy, babci czy dziadka. Następnie składamy gotową laurkę i nasz projekt jest już ukończony. Jeśli spodobał Wam się ten projekt, pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Każdy subskrybent to dla mnie ogromna motywacja do tworzenia kolejnych inspirujących pomysłów i poradników. Dziękuję za każde wsparcie.